Cześć wszystkim, z tej strony Astral, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Vampyra. Tak, przyniosło mnie do kryjówki, widzę, albo do wyjścia z kryjówki, może bardziej. Co ja mam tutaj znaleźć? Znaleźć Richarda Nittercota, tak? Nie ogarniam, przyznaję bez bicia, z której strony Whitechapel jestem. Wydaje mi się, że tam jak przejdę, to trafię gdzieś niedaleko kościoła, może? O, jest tam Loretta. Czekajcie, bym chciała się w sumie do niej przyjść, bo z nią nie rozmawiałam. Dobra, wiem, o której strony jestem w tym momencie. To dobrze. Dobrze, co ja z tobą mogę? Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Aha, okej, tak też można. Potrzebuję wskazówki, osobiste pytania. Aha, nie zadam żadnego. A Tark może? Zobaczymy, czy ma coś intrygującego. Wątpię w sumie. No nie, no plus ja nie mam w ogóle pieniędzy. Czy ja coś ci mogę sprzedać, kobito? Mam, widzę, lekarstwa jakieś, które bym mogła sprzedać, ale ostatecznie nic za specjalnie. Okej, rozumiem. Dobra, czy jest ktoś może w tle? Do tamtych to ja już chodziłam. Migreny ma typek, tak? Benjamin Palmer. Z tamtym już rozmawiałam. Ogólnie dowiedziałam się, że opłaca się jednak właśnie wypytywać o tą Dorothy, bo często mają coś do powiedzenia właśnie na jej temat i można uzyskać wskazówki o niej. Więc no coś, czego ja kompletnie nie robiłam w poprzednich odcinkach, bo nie. Tutaj widzę, że jest zamknięte. A to nie jest przypadkiem przejście do West Endu. Jezus Maria, to kojarzę po prostu, że tak wyglądało przejście właśnie do West Endu. Dobra. Bądź człowieku mądry i się odnajdź. Jak ja jeszcze z moją cudowną orientacją w terenie, nie? Dobra, jest ta baba. W tym kierunku jakoś tam, może bardziej. Myślę, żeby miało to sens. O! Harry Peterson. Aha, to jest ten Harry, dobra. Tutaj od tego miejsca. Nie pamiętam, czy z nim rozmawiałam właśnie na temat Dorothy. Good evening, Harry. May I come in? Sure. No dobra. Właśnie, drogi Harry, nie pamiętam, czy z tobą rozmawiałam na te tematy. May I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? O nie, jednak pytałam, ale może coś nowego się pojawiło? Tak. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. O Jezu. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. No dobra, w takim razie to wszystko. Jezus Maria, gościu. Tak patrzę, czy skoro oni są rozmawiają, to czy nie świadczy to o czymś do podsłuchania. Dobra, szukam siostry Dorothy. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Ciekawe. Czy ja coś mam jeszcze właśnie u ciebie a propos
Nie mogę z nim o niczym nowym pogadać, rozumiem. Dobra, ty też. You never... Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Mówisz? Po prostu próbuję pomóc? So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craneu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Dobra, mamy wskazówkę. Dorothy rozdaje darmowe lekarstwa. Krąg społeczny Whitechapel, tak? Jezus Maria. Dużo ludzi tutaj, z czego wielu właśnie jest chorych. Kamelia. Tutaj mamy Clayton Darby, tak? No i jeszcze sporo ludzi po prostu, z którymi można by było pogadać. Tutaj czy jest coś nowego? O. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Without making excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody will be fool enough to stand against the wet boot boy. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile, not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Okej. Dobra, i to chyba wszystko, o czym mogłam z nim rozmawiać, tak? To dobijmy targu, zobaczmy, co ty masz w ogóle. Zapomniałam, że ja po prostu pieniędzy nie mam. Zwyczajnie. Co my tu mamy? Chcesz wiedzieć więcej? Walcz o wolność każdego z nas. Jeszcze dziś dołącz do floty królewskiej. Dobra, tam. Tu jest Joe Peterson, dobra. Tu jest jakaś pani, z którą jeszcze nie rozmawiałam. No witam. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reid. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Okay. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about.
Okej, co my tu jeszcze mamy o śledztwie? Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Co tutaj mamy? Nikt nie chce zatrudnić Krystyny, ponieważ jest imigrantką. Tak, zresztą ja też słyszałam, w sensie słyszałam, a może to być przesada, aczkolwiek znam ten motyw, powiedzmy, że właśnie Anglia nie jest zbyt, no nie jest zbyt gościnnym miejscem dla chorych, imigrantów i tak dalej. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. No dobra, w takim razie to chyba wszystko, o czym właśnie mogłam z nią porozmawiać. Take care of yourself as best you can. Dobra, wobec tego. Tam jest ten cały nie mnich, to jest ksiądz. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whittaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathana Reida, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Ciekawe. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Mamy wskazówkę kolejną. W swojej ojczyźnie Dorothy potajemnie działała w ruchu oporu. Okej, to jest interesujące. Swoją drogą, tak mi się przypomniało, że tutaj jest taka pani, ją należy znaleźć wpierw i jeśli dobrze pamiętam, to ona będzie do uratowania. Tylko gdzie dokładnie? Ojojoj, to jest troszeczkę inna kwestia. Dobra, co my tutaj mamy? What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really?
And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Tobias chce ogniem walczyć z epidemią. To dopiero jest... ciekawe. What do you mean? Poczekajcie chwilkę, bo jestem ciekawa. Dość słyszałam. Aha, po prostu kończę dialog, tak? Chciałam wyczerpać po prostu wszystkie opcje dialogowe, które tam są. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. Dobra. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Zobaczmy. Tobias jest zdania, że pastor kościoła świętej Marii głosi fałszywą wiarę. Zobaczmy w takim razie. To było z twojego życia w Londynie, tak? Osobiste pytania. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Czyli gdzie? Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grow night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Okej, dobra, w takim razie żegnam. Goodbye. Dokładnie. Co mi się w ogóle odblokowało, to mnie ciekawi. Szantaż Whitechapel, tak, ale ja chciałam zobaczyć to śledztwo okultyzmu krucjata. Odzyskaj zwłoki Samuela. Wiadomo już, że nie żyje. Odzyskaj pakunek, tak? Drobiazgi nie tylko. Aha, widzę, że to jest ich wspólne jakieś zadanie. No dobra. Dobra, jeszcze zobaczymy, myślę. Tutaj właśnie widziałam gościa w tle. To sobie z nim pogadajmy. O podziemnym lazarecie. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. To, bo to chyba niedawno kobietom zostały przyznane prawa w wyniku tam chyba rewolucji francuskiej. Pojęcia nie mam, naprawdę. Dobra, mogłam powiedzieć w tym momencie jakąś głupotę niesamowitą, ale już nieważne. Tutaj widzę, że mogę przejść. Nie wiem do końca dokąd. Mam znaleźć jakiegoś Richarda. Skal. Tylko on? Chyba tak, czekajcie. Więcej jest? Nie, no chyba tylko on. Dzień dobry. O! Pojawiły się. Dobra.
Ała! Mędy wy! Ała! Aj, autofagię wzięłam. Nie chodziło mi o autofagię, szczerze mówiąc. Dobra. Ała! Dobra, idealnie. Okej, w takim razie zobaczmy. Znajdź tego typa. Tak, tak. Tutaj kogoś widzę, mamy. Cokolwiek tutaj od niego dostałam. Papierośnica. Czy tutaj jest? Dobra, tutaj chyba raczej nie przejdę. Wydaje mi się, że ja mogę być właśnie na jakimś północnym krańcu Londynu, do którego mam dostęp. No spoko. Są plakaty wszędzie, jakieś najróżniejsze. Tutaj jest plamka krwi. Znajdź Richarda w okolicy, tak? Czyli to tutaj będzie ten Richard rzeczony. W teorii przynajmniej. Chciałam zobaczyć, czy jest coś jeszcze tak tu gdzieś. O, tam jest ktoś. Jezus Maria. Się pojawiły nowe skale? Bo tak to przez chwilę zabrzmiało, ewidentnie. Dobra, może ja tutaj właśnie przejdę do tego pana. To chyba ciebie szukam, co nie? Dzień dobry. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Okay. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Okay. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Chciałam zobaczyć, tam oczywiście przeziębienie jest chore. Zostały mi 2 osoby jeszcze, tak? Do znalezienia. No dobra. Z czego z nią muszę pogadać, bo kompletnie z nią nie rozmawiałam. Z tym nie mogę zbytnio porozmawiać, jak sądzę. Z tym to teraz rozmawiam typkiem. Cadogan, z tym też nie rozmawiałam zbytnio. W sensie bardzo pobieżnie. Z tym rozmawiałam, z tym też rozmawiałam, z tym również. Z nimi wszystkimi rozmawiałam, z nią i z nim rozmawiałam. Bo ja też tak jakby myślę o tej Dorothy, że a propos właśnie jej, na jej temat rozmawiałam, z tą też rozmawiałam. No dobra, w takim razie. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Też prawda. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Też prawda. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. No dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Okej.
To tyle, osobiste pytania. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about ciekawe. Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Zobaczmy. Camellia jest muzą Richarda Nethercotta, który uważa ją za niewyjaśnioną zagadkę. Dobra, wszystko już od niej. Tak, Richard uważa Camellię za swoją muzę oraz niewyjaśnioną zagadkę. No dobra. And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Okay. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Okay. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. Uh-huh. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reid. Okej, przynajmniej ma tego świadomość. Dobra, w takim razie. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Aha, dobra, co my tu mamy? Darius nie chce widzieć... Nie, czekajcie. Darius był w Rumunii działaczem politycznym. O. No dobra, a Dariusie... No dobra, nieważne póki co. W takim razie to chyba wszystko, co nie? Twoje życie w Londynie, osobiste pytanie, nic nowego. W takim razie żegnam. Dokładnie. Aha. Dobrze, tylko że ja jeszcze chciałam sobie tutaj pozwiedzać, więc jakby Darius zaczeka. No. Tutaj mamy Camelię, której już wszystkie tajemnice znamy. Tutaj widzę, że mogę otworzyć. Bardzo mnie to cieszy, bo trochę się martwiłam, że normalnie nie dam rady tutaj przejść przez chwilę. Dobra, wobec tego kryjówki żadnej dookoła nie widzę. Odblokowano drzwi. No i fajnie, że odblokowano. Camellia, porozmawiaj ze mną. Znaczy ja wiem, że będzie ciężko, bo ty mówić nie umiesz. No. Dobra. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary.
A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Aha. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Okej, czyli kompletnie nie chce z nami rozmawiać. A Camellia jest zdrowa, co nie? Tak, jest zdrowa, okej. No dobra, to żegnam w takim razie. Babeczka kompletnie ze mną nie pogada. Szkoda. Tak, mamy ten niewielki bukiet z talonem. Tutaj widzę, że też mogę przejść. Whitechapel. A w którą to stronę? To w stronę chyba cmentarza, jeśli dobrze widzę. Tam mamy strzelca Priven. Dobra, może ja nie będę tędy przechodziła póki co. Tutaj no raczej nic kompletnie nie znajdę, co jest generalnie przykre. Jest ta Camellia cała. I co w związku z tym, że jest Camellia? Jeszcze właśnie mamy dwie osoby, które należy znaleźć, z czego jedna to będzie właśnie na cmentarzu Whitechapel. Pamiętam to akurat, że właśnie będzie do uratowania kobitka. I jest jeszcze jeden człowiek, tylko że za Chiny nie wiem, w jakich okolicznościach go można spotkać. Jest tutaj Clayton Darby. O Jezus Maria, jak ja się z krwi wypłukałam, dopiero teraz to zauważyłam. Szczerze mówiąc, o, tutaj mogę przejść. Widzę, ale co mi to da, że mogę tutaj przejść? Co mi to da, ja się pytam. Tutaj kryjówki żadnej nie ma, ani nic, to nie mogłabym tam sobie przejść, ale nie, bo po co? No bez kitu. Nic tu nie zrobię. Smutne. Dobra, wobec tego... to jest Clayton. Clayton? Dobrze pamiętam, że tak masz na imię? Tak, Clayton. Okej. Krystyna Popa. Jeszcze są chyba dwie postacie, które zielonego pojęcia nie mam, gdzie są, abym w sumie chciała z nimi pogadać. Tutaj widzę, że mogę przejść. W którą to stronę? No, z jakiejś innej części po prostu Whitechapel, tak? Tu jest kryjówka. Nie, to tam chyba nie chcę wychodzić, wydaje mi się. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem normalnie. Tutaj jest Henry, tak? Tak, Henry Peterson. Harry? Harry? Harry. Może być i Harry. Właśnie. W każdym razie on. Tak, i ja bym chciała chyba w tym kierunku przejść, wydaje mi się. O, jest tutaj ta dama, dokładnie. Tylko, że właśnie... Czy jest tutaj ktoś jeszcze? To jest dobre, myślę, pytanie. No chyba jednak nie. Kadogeja bym jeszcze chciała znaleźć. No i jeszcze... No dzień dobry. Są dwie postacie po prostu, z którymi bym chciała pogadać. Z czego jedna, nie wiem gdzie, kompletnie nie wiem gdzie jest jedna postać. Więc to jest troszeczkę nieuprzejme. Ja chciałam w sumie w tą ulicę się zagłębić właśnie. Dobrze. O czym się oni tam gadają ciekawym? Cadogan. No właśnie. Jest i Cadogan Bates. Porozmawiaj ze mną, panie Cadogan. Mr. Bates. Evening, Doctor. I z jakim kurczę tym pogardą. I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane. Bless her soul. I really should thank her someday. O co chodzi? Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. Pewnie gościu mówi o tym, że wiecie, że jego tam mieszkańcami jego nieruchomości się zajmuje. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times.
I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy and I intend to stay so. Tam chyba było ronić łzy raczej, a nie coś odwrotnego. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, Urocze. do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reid, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. I've no interest in money. Perhaps one night I will visit you and take what I require. If that should happen, there will be no need for a middleman. So it's a no then. That's too bad. The Reid tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swamborough shit. Co? What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. Oczywiście. Co my tu mamy? Cadogan zarabia na życie, wynajmując obskurne mieszkania imigrantom w Whitechapel. To ja coś czuję, że to jest temat do rozmowy z panią tutaj... z Christiną Popą. Ale nie wiem. In other words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. To pan tak twierdzi. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Dobra, jeszcze mogę osobiste pytania. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. That made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. Zobaczmy, czy tutaj jakbym wzięła to... O, dobrze, skąd tyle wdzięczności? Why are you so thankful? By keeping my tenants alive, she's making me a rich man. No, tak coś czułam. Every month they live, it's more coin in my pocket. Oczywiście, Cadogan jest zadowolony z lazaretu Dorothy Crane, jako że siostra dba o dobre zdrowie jego lokatorów. No kanalia tak trochę. Trochę bardzo nawet bym powiedziała. Znaczy, czekajcie, mogę z nim jeszcze mieć coś o czymś do pogadania, skoro zyskałam wskazówkę? Nie mam, okej, rozumiem. No dobra, w takim razie mam troszeczkę tutaj, widzę, punktów. Bardzo uprzejmie. No kurde bela. Nie wiem, gdzie jest jeszcze jeden człowiek, który powinien być w Whitechapel. I to mnie trochę męczy. To u niej jest ten typ? Nieznany. Czekajcie chwilkę. Nie, no to nie jest ten typ raczej. W masce. Ale ktoś tam jest jeszcze w każdym razie. Darius. Dobra, moi mili. Natomiast myślę, że w tym momencie sobie zakończymy. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, bądź zasubskrybujcie kanał, będzie mi niezmiernie miło i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!